Ta płyta to chłosta przenikająca każdą komórkę naszego ciała, wyłaniająca się sprzed dziesięcioleci z ognia, który trawi wszystko na swojej drodze. Ten album to Bathory Under the Sign of the Black Mark. Bathory uchodzi za jednego z pionierów sceny black metalowej oraz viking metalowej. Istniał w latach 1983-2004, a nazwę zaczerpnął od krwawej Elizabeth Bathory. Powstał w Sztokholmie, a założycielem był Quorthon Seth. Under the Sign of the Black Mark oraz dwie pierwsze płyty Bathorego uchodzą za klasykę muzyki black metalowej. Album został nagrany w Heaven Shore Studio w 1986 roku, a produkcją zajął się The Boss, czyli ojciec Quorthona. Wydawnictwo urzeka swoim zimnym i hipnotycznym charakterem. Jednak w stosunku do wcześniejszych płyt utwory są bardziej złożone, refreny śpiewne, a zwrotki ciekawsze. Brzmienie jest brudne, jednak jest to kluczowa kwestia w twórczości Bathory, która ma uwypuklić treści zawarte w tekstach, czyli krew, śmierć, życie po śmierci, przeznaczenie. Chrapliwy krzyk Quorthona dodaje jeszcze więcej plugastwa do tej nieokrzesanej muzyki, jakby sam był demonem wołającym z otchłani piekielnych. Trzeba również zaznaczyć, że mimo swojej pierwotnej surowości i wściekłości, płyta zawiera sporą dawkę rock'n'rolla, ociera się o takie kapele jak Motorhead, Venom, jednak z takim sznytem brutalności skandynawskiej. Tempa na albumie są dość zróżnicowane, od marszowych po dość ekstremalne, czasem naszych uszu dobiegnie świdrująca solówka, która przyszyje nasze trzewia, a czasem usłyszymy pad klawiszowy, który urozmaici tę surowość brzmienia. Jest to niewątpliwie kamień milowy w rozwoju black metalu, na którym wzorowały się takie kapele jak np. Darkthrone czy Marduk. Płyta ta jest jednym z największych dokonań Quorthona, świadczy o tym również fakt, że magazyn The Rolling Stone umieścił ją pośród 100 największych albumów metalowych wszechczasów. Pamiętam, jak w dziupli nabyłem kasetę licencyjną z tym albumem, abym sam mógł się jarać tą szaloną muzyką. To zaledwie 35 minut, ale wystarczy, aby wszystko strawił ogień i siarka. Przesłuchajmy teraz fragmentów tego klasycznego już dzieła. Na początek Woman of Dark Desires z świetnym refrenem wbijającym się w łepetynę. Kawałek opowiada o Elżbiecie Bathory, która wysyca krew z 60 ciał. Jest to utwór ze wspaniałymi riffami oraz dość chaotyczną solówką. Call from the Grave to utwór opisujący człowieka pogrzebanego żywcem, który zwraca się do Boga o skrócenie jego cierpień. W utworze wykorzystano fragment marszu żałobnego Chopina. Equinatorn to jeden z najbardziej ekstremalnych i jadowitych kawałków na płycie. Jest to pieśń pochwalna dla wielkiego Equinatorna, aby obdarował nas siłą i potęgą. Delikatny początek Chariots of Fire zapowiada zbliżającą się nawałnicę oraz pojawienie się rydwanów ognia na nieboskłonie, które będą siały spustoszenie. Taki to ten Bathory. Rzut okiem na okładkę oraz wkładkę tego klasycznego już albumu. Okładka jest według mnie jedną z ciekawszych w świecie metalu. Jest bardzo teatralna. W wykutej skalnej grocie pojawia się postać z głową kozła, jakby w geście triumfu pokazując, kto jest panem tych czeluści. Wszystko w tonacji płomiennej czerwieni. Nad grafiką nazwa zespołu, a pod spodem tytuł płyty. Jeżeli chodzi o wkładkę, to jak widzicie jest bardzo minimalistyczna. Jest to rozkładówka, gdzie na czarnym tle są wydrukowane tytuły i teksty do utworów, oraz jest podane, kto był producentem oraz kiedy została opublikowana płyta. Tę genialną wkładkę zamyka strona, na której pokazane są okładki wydawnictw Bathorego. Na płycie CD na czarnym tle białą czcionką jest nazwa zespołu, tytuł albumu
oraz wymienione tytuły utworów, a po prawej stronie logo Black Mark. Pudełko zamyka klasyczna już głowa kozła Batorego i wymienione tytuły do utworów oraz kto był producentem albumu. Quorthon zmarł w wieku 38 lat na zawał serca. Mimo to pozostawił po sobie wielką muzyczną spuściznę. Spuściznę muzyki, która mimo że niszowa ukształtowała gusta wielu słuchaczy. Nadal ona brzmi ostro i buntowniczo, czyli tak jak powinna brzmieć czarna sztuka. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!